Siema, tu wahacz. Choć może po nim tego nie widać, to Range Rover Velar jest na rynku już od 7 lat. Producent wciąż nie pokusił się o pokazanie następcy, przeprowadził za to w 2023 roku lifting obecnej generacji. Sprawdźmy, czy w przypadku Velara był to wystarczający zabieg. Sprawdzać to będę na podstawie egzemplarza z 3-litrowym dieslem pod maską i doposażonego w większość przewidzianych do tego modelu rzeczy za sprawą wersji HSE ze sporą ilością dodatków. Moje stwierdzenie ze wstępu o tym, że po Velarze nie widać wieku, nie jest żadną przesadą, bo naprawdę gdybym nie wiedział, to na pewno nie zgadłbym wieku tej konstrukcji patrząc tylko na nadwozie i nie mówię tego ze względu na lifting, bo w tym obszarze nie zmienia on zbyt wiele. To znaczy samochód dostał lekko przemodelowany wzorek na trapie chłodnicy, tylny zderzak i światła, ale jest to z grubsza kosmetyka, do wychwycenia patrząc na zdjęcia porównawcze, bez tego jest ciężko. Cały koncept Velara pozostał po staremu i wciąż oparty jest ono masywne w ujęciu całościowym nadwozie, które optycznie jest wysmuklane przez poziome linie np. na drzwiach i niskie światła. Ta koncepcja moim zdaniem świetnie opiera się upływowi czasu i projektantom należą się duże brawa, bo nie jest łatwo taki efekt osiągnąć, a już abstrahując od tego, Velar to moim zdaniem po prostu bardzo ładny, duży SUV. Przez duży rozumiem 479 cm długości i 204 cm szerokości. Testowany egzemplarz w wersji Dynamic HSE ma w standardzie 20-calowe felgi, ale w testówce był jeszcze zimowy zestaw z 20. Lakier premium kosztuje to 10 170 zł ekstra, czarny dach 6960 zł, a pakiet Black 4560. Przechodząc do wnętrza, najpierw chciałbym wyróżnić jego kolorystykę, bo ciemnofioletowe elementy, chociaż nie są jakieś krzykliwe, to robią robotę i nadają bardzo fajnego, takiego niecodziennego wydźwięku tej kabinie. W wersji HSE ta kolorystyka z rozszerzonym pakietem skórzanym nie wymaga dopłat. Projekt kokpitu pozostał z grubsza po liftingu po staremu. Króluje tutaj minimalizm, który pasuje do tego auta i wygląda wciąż atrakcyjnie. Ten minimalizm wraz z odświeżeniem został zintensyfikowany na tunelu środkowym. Tutaj kiedyś był dodatkowy ekran LCD do sterowania klimatyzacją, czy też trybami jazdy były fizyczne pokrętła. Teraz on zniknął, mamy schowek, mata do indukcyjnego ładowania telefonu. Jest też w nim port USB, co wygląda bardziej elegancko, gdy się ten schowek zamknie, niż tak jak było kiedyś. No ale gdzieś te elementy sterujące musiały się podziać i podziały się w ekranie środkowym. Menu są tutaj dobrze zaprojektowane, no ale wciąż trzeba do nich wchodzić, żeby zmienić takie elementarne rzeczy jak siła nawiewu, czy też temperatura. Kiedyś to było cały czas pod ręką i było to moim zdaniem lepsze rozwiązanie, więc tego typu oszczędność, bo nie wierzę, żeby z czegoś innego to wynikało, nie jest pozytywna. Pozytywnie oceniam za to zwiększenie ekranu systemu inforozrywki. Teraz ma on 11,4 cala. Mamy tutaj system PV Pro, standardowy dla Range Roverów, bardzo fajny. Na ekranie domowym w tych widgetach brakuje mi możliwości odpalenia mapy na części. Trzeba ją włączyć pełnoekranowo, ale nie jest to wielki problem. Szybko się tutaj wszystko ładuje. Mamy też z boku przełączniki do najważniejszych modułów, czy też takie ogólne menu główne. Integracja ze smartfonami jest tutaj bezprzewodowa. Ustawienia są albo takie bardziej uproszczone, tych najważniejszych rzeczy wyciągnięte na wierzch, albo można sobie bardziej pozmieniać rzeczy różne związane z działaniem samochodu, których jest dużo, ale dzięki temu, że te menu są wielopoziomowe i ta kategoria nadrzędna zostaje z lewej strony, więc ta przekątna ekranu jest dobrze wykorzystywana, mamy wszystko logicznie opisane, to nie jest żaden problem, aby z tego korzystać, jest świetna jakość wyświetlonego obrazu, bardzo dobra reakcja na dotyk, generalnie bardzo udany system. Szybkości brakuje mi za to trochę na zegarach. W tym aspekcie i tak jest lepiej niż przed liftingiem, no ale wciąż opóźnienie po wciśnięciu przycisku jest moim zdaniem zbyt duże, jak na samochód na tej półce cenowej. Poprawiony wraz z odświeżeniem został interfejs, znaczy wygląda on bardzo podobnie, ale lepiej można sobie go zaaranżować. Jest to wszystko bardziej czytelne, są różne układy, albo taki bardziej klasyczny. Można też sobie ustawić bardziej, powiedzmy, sportowy, czy też mapę, więc pod tym kątem jest ok. Ta szybkość działania, jeśli ktoś chciałby bardzo dużo rzeczy tutaj zmieniać, może trochę męczyć, no ale jako że tych rzeczy tutaj zbyt wiele nie ma, no to jest ok. Dostęp do wszystkich tych najważniejszych informacji jest czytelny.
Bezproblemowe jest też sterowanie zegarami z lewej strony kierownicy. Mamy tam pomysłowe rozwiązanie, ponieważ po wciśnięciu środka zmienia się funkcjonalność tego obszaru i mamy krzyżak, a później można sobie wrócić. Tutaj mamy wtedy zmianę piosenek, odbiór, rzucanie połączeń, głośność jest na stałe na rolce. Tutaj jest przycisk programowalny, można i krótkie, i długie wciśnięcie zaprogramować. Różne są funkcje, na przykład sobie krótkie jako pauzę dźwięku, długie zmianę widoku na zegarach. Fajna rzecz, nie trzeba się zagłębiać w menu, aby to robić. Z prawej strony mamy sterowanie tempomatem, też jego obsługa nie stanowi problemu. Rozwijając kwestię półki cenowej Range Rovera Velar, to mówimy tutaj o kwocie za egzemplarz testowy oscylującej wokół 530 000 złotych i jest to wyższa część cennika przewidziana dla tego modelu, ale też nie najwyższa. Producent przygotował 4 poziomy wyposażeniowe, gdzie Dynamic HSE jest drugim najbogatszym, a nad nim znajduje się zawierające już większość możliwych rzeczy w standardzie autobiografii. Do testowanej odmiany też można je pozamawiać, trzeba się tylko bardziej naklikać w konfiguratorze, bo tych dodatków trochę jest. W standardzie w Dynamic HSE dostaje się dobry i wystarczający poziom do wygodnej jazdy, ale też taki, gdzie brakuje kilku wydawałoby się oczywistych w tak drogim samochodzie rzeczy, jak świateł przeciwmgielnych, podgrzewania foteli czy elektrycznej klapy bagażnika. Widać zatem, że cennik Velara jest tak skonstruowany, aby nawet wydając wyjściowo dużą kwotę, nabywcy dorzucali jeszcze pieniądze, aby osiągnąć w pełni satysfakcjonujący poziom wyposażenia. W testowanym egzemplarzu uzbierało się tego około 70 000 złotych i do pełnego wypasu brakowało głównie najlepszego audio firmy Meridian, kamer 360 stopni i wyświetlacza head-up, czyli z kilkoma drobniejszymi pozycjami około 35 000 złotych, bo ceny dodatków do niskich nie należą. Sporo dopłacić można też w testowanym Range Roverze, decydując się na lepszy układ napędowy i fajnie, że mamy tutaj zróżnicowany wybór, bo są propozycje 4- oraz 6-cylindrowe, w których skład wchodzą i zwykłe benzyny, i hybryda plug-in, a także diesle, w tym ten z egzemplarza testowego, czyli 6-cylindrowa, rzędowa 3-litrowa jednostka generująca 300 koni mechanicznych. Chcąc operować na trochę rozsądniejszych poziomach cenowych, można zdecydować się za to na egzemplarz z 2-litrową benzyną o mocy 250 koni mechanicznych, a także bez części dodatków obecnych w egzemplarzu testowym i wtedy takie auto można mieć za około 350 000 złotych albo za 4219 zł netto miesięcznie, jeśli ktoś zdecydowałby się na wzięcie go w leasingu operacyjnym u partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taką ratę uzyskać można przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym, a dodatkowo widzowie kanału, podając kod Wahacz Free w uwagach do zamówienia, mogą otrzymać darmowe podstawienie wybranego z oferty modelu pod wskazany adres. Link do podstrony na Velara wraz z kodem do skopiowania umieściłem w opisie filmu. Jeśli ktoś jednak zdecydowałby się na 3-litrowego diesla w Velarze, to można spodziewać się, że będzie on dostarczał tej osobie dużo satysfakcji z użytkowania. W ten sposób przynajmniej zakładam, bo w moim przypadku tak było, chociażby ze względu na kulturę pracy, bo zachowanie 6 cylindrów to jest inny poziom niż zwykłych 4-cylindrowych diesli bez względu na warunki. Typowy dla jednostek wysokoprężnych klekot jest tutaj praktycznie nieodczuwalny i na przykład przyspieszaniu towarzyszy przyjemny i bardziej regularny dźwięk niż w jednostkach R4, który jest też jakby trochę bardziej basowy. No, trudno jest to opisać, a ciężko jest też nagrać, bo diesel w testowanym Range Roverze nie ma wulgarnej, ostrej charakterystyki, tylko jest gdzieś tam w tle. W każdym razie cały czas w trakcie jazdy miałem świadomość za sprawą dźwięku, że pod maską pracuje coś konkretniejszego niż w większości samochodów i takie wrażenie w tak drogim modelu jest pożądane, bo można dzięki temu poczuć się wyjątkowo. Też pod kątem elastyczności silnik Velara jest super i nie przeszkadzają mu w ogóle niższe obroty i nawet jadąc na drogach szybkiego ruchu okolice 1200-1300 obrotów są w pełni używalne i większość normalnych przyspieszań można w ten sposób ogarnąć z wystarczającą dynamiką, bez żadnych oznak, że silnik nie czuje się dobrze, na przykład w postaci pogorszonego brzmienia. Tyle z kolei można wykrzesać z niego, przyspieszając od 0 do 100 km/h z gazem w podłodze. A tyle od 90 do 140 km/h.
Jadąc w ten sposób uzyskuje się bardzo dobrą dynamikę, ale na co dzień Velar nie prowokował mnie do takiego stylu podróżowania, co nie zmienia faktu, że bardzo przyjemnie jeździ się samochodem z takim zapasem mocy i przede wszystkim z taką lekkością w przyspieszaniu uzyskiwaną dzięki elastyczności dużego diesla. Z taką jego charakterystyką wiąże się również zaprogramowanie automatycznej skrzyni biegów, która nie jest skora do redukcji i konkretnie trzeba wciskać gaz, aby jakąś wymusić, nawet taką skromniejszą do okolic 2000 obrotów. Dzięki wspominanej elastyczności realnie nie był to dla mnie problem, który wpływałby negatywnie na odczuwalną dynamikę, chociaż też zdaję sobie sprawę, że osoby o ostrzejszym stylu jazdy taki sposób reakcji na gaz mogą traktować jako wadę i pewne przymulenie. Pod kątem płynności pracy przekładnia wypada na ogół bez zarzutu, kiedy w ogóle nie odczuwa się momentów zmiany biegów i jedynie kilka razy w trakcie testu zdarzyło się, że niedługo po ruszeniu samochód punktowo wyrywał do przodu, tak jakby w modelu z manualem ktoś nagle puścił sprzęgło. Nie wiem od czego to zależało, ale przy tak małej częstotliwości traktuję to bardziej jako ciekawostkę, a nie coś, co by mi przeszkadzało. Pozytywnego obrazu układu napędowego w testowanym Range Roverze dopełnia spalanie, bo w Warszawie samochód potrzebował średnio około 8-9 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wyniki te oscylowały wokół 6,5-7 litrów, na drogach ekspresowych rosły do 7,5 litra, a na autostradach do 8,5 litra. Biorąc pod uwagę, że Velar waży 2124 kg, to nie można się do takich rezultatów przyczepić. Bak w wariantach z dieslem jest w testowanym modelu zmniejszony, bo gdy benzyny oferują 82 litry, to tutaj do dyspozycji dostaje się 66 litrów. Nie ma co zatem liczyć na jakieś rekordowe zasięgi na jednym tankowaniu, ale wciąż nie jest źle. Źle nie jest też pod kątem komfortu podróży, w czym jest duża zasługa montowanego fabrycznie w wersji Dynamic HSE pneumatycznego zawieszenia, które świetnie radzi sobie z nierównościami, zwłaszcza tymi mniejszymi. Zdaję sobie sprawę, że grubsze opony w testowanym egzemplarzu w tym pomagały i na letnich, większych felgach mogłoby być słabiej, ale fakt zostaje, że auto płynnie jechało nawet na gorszej nawierzchni. Gdy pojawiały się na nie jakieś większe pofalowania, to Velar nie jakoś bardzo, ale wciąż miękko je pokonywał i ogólny poziom komfortu jest tutaj dokładnie taki, jakiego oczekuję od drogiego i dużego SUV-a, a w połączeniu z bardzo dobrym wyciszeniem dostaje się tutaj fajny efekt spokoju ducha i izolowania od otoczenia. Ten obraz burzyły dla mnie jedynie fotele, z którymi nie mogłem się dogadać i które chociaż mają odpowiednią regulację odcinka lędźwiowego, to w dłuższych trasach trochę męczyły mi plecy. Pod kątem właściwości jezdnych Velar oferuje wygładzone reakcje i spory opór stawiany przez kierownicę, dzięki czemu auto prowadzi się przewidywalnie i nie da się go przez przypadek zdestabilizować, co jest w sumie pożądane, bo przechyły nadwozia w zakrętach przy ostrzejszej zmianie kierunku jazdy są wyraźne. Można je wygenerować mocniej wychylając kierownicę, bo wtedy upłynnienie zanika i wychodzi na wierzch brak gumowych reakcji, całkiem dobra bezpośredniość, przy czym widać, że samochód nie do tego został stworzony i jego światem jest relaksująca jazda w trasie, ewentualnie zapuszczenie się na jakieś bezdroża, bo jak na Range Rovera przystało, mamy tutaj mocniejsze niż przeciętnie skupienie się na tym aspekcie. Z systemem Terrain Response można precyzyjnie monitorować zachowanie samochodu, można też regulować wysokość zawieszenia, w każdej wersji dostaje się w standardzie napęd na 4 koła i te cechy dla części klientów będą na pewno poważnym plusem Velara. Maska w Velarze jest naprawdę długa, ale jest też poziomo poprowadzona, dzięki czemu dobrze widoczna, nawet gdy się maksymalnie obniży fotel kierowcy, a ten, przyznam, można całkiem skutecznie obniżyć, biorąc pod uwagę rozmiary całego samochodu. Widoczność na boki jest dobra, z tyłu poprzekątnej mamy, nawet pomimo dodatkowej szybki, masywny słupek. Tylna szyba, jej dolna krawędź jest dosyć wysoko. Sama szyba ma umiarkowane rozmiary. Kamera cofania w testówce cechuje się naprawdę dobrą jakością z wysoką rozdzielczością. Mam do niej jednak dwa zarzuty. Mamy tutaj widok zwykły oraz szerokokątny. Nawet w tym zwykłym zbyt bardzo rozciągane są obszary po bokach, przez co elementy tam się znajdujące wydają się być bliżej niż są w rzeczywistości. A po drugie, tutaj trochę przestrzeni się marnuje po bokach samochodu. Tutaj mamy zupełnie niewykorzystany czarny pas, a widok z kamery jest tylko na takim wycinku ekranu. Powinien mieć on więcej miejsca dla siebie.
Jeśli chodzi o wymiary Velara, to głównym problemem w tym przypadku jest szerokość auta, bo lekko ponad 2 metry czuje się na ciaśniejszych ulicach. Na szczęście długość nadwozia już taka duża nie jest, a też co istotne, samochód ten oferuje całkiem niezłą zwrotność jak na swoje gabaryty, więc chociaż wciąż nie postrzegam tego modelu zdecydowanie za twór do miasta, to dramatu w takich okolicznościach nie ma. Podczas manewrowania z niskimi prędkościami czuję się trochę ociężałości, spodziewanej po aucie tego typu, ale lekkość poruszania kierownicą jest rozsądnie dobrana. Pod kątem jakościowym w Velarze daszek nad zegarami jest twardy i pomimo bardzo zbliżonej faktury do tego obszaru, który jest miękki, to jednak wygląda on bardziej plastikowo, bardziej tak się błyszczy i za te pieniądze nie powinien moim zdaniem się on tutaj znaleźć w takiej formie. Na szczęście na drzwiach już oszczędności nie ma, od najwyższych partii mamy ten lepszy materiał, jest też sporo skóry, trochę drewna skóra jest też na podłokietnikach, które są tylko symbolicznie miękkie, ale wystarczająco, aby łokieć nie cierpiał. W niższych partiach mamy zwykły plastik, ale za to na boczkach tunelu środkowego jest to tworzywo jak na podszybiu, to miękkie. Przed liftingiem był tutaj zwykły plastik, więc mamy tutaj ulepszenie. Tunel środkowy, ta wstawka drewniana jest bardzo fajna, lepsza niż fortepianowa czerń, która kiedyś tutaj królowała, teraz jest jej niewiele, spasowanie jest wzorowe, nic nie wydaje niepożądanych dźwięków, więc jakościowo, chociaż wciąż nie jest idealnie, to jest bardzo dobrze i jeszcze z designem kabiny można poczuć tutaj klimat naprawdę drogiego samochodu. A w przypadku pilota do systemu bezkluczykowego już nie bardzo, ponieważ mamy tutaj prostą konstrukcję z dominacją, co najwyżej przyzwoicie wyglądającego, ale zdecydowanie nie jakiegoś premium plastiku. Na szczęście ten pilot jest niezbyt duży, jest dosyć ciężki, cięższy niż można by się spodziewać po jego gabarytach, no ale bez żadnej przesady. W kabinie testowanego Velara znalazł się pakiet dekoracyjnego oświetlenia wnętrza. Mamy podświetlone w jego ramach klamki, uchwyty w drzwiach, kieszenie oraz przestrzeń na nogi. Klamkami i przestrzeniami na nogi nie można sterować pod kątem kolorystycznym. Można za to modyfikować pozostałe miejsca, albo wybierając dowolną barwę, którą samemu się ustali, albo sugerując się tym, co przygotował producent. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały, tutaj już nic nie można ruszać, który pasuje do mnogości barw, które można sobie wybrać w menu i też do tego, że mamy tutaj jednak dosyć takie minimalistyczne wnętrze, bez żadnych fajerwerków, a ta biel dobrze ten minimalizm podkreśla. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to sterownik lusterek na drzwiach nie doczekał się swojej lampki, co jest minusem, innych braków nie ma. Przez brak przycisków i drugiego ekranu na tunelu środkowym jest też bardziej w tym obszarze ponuro niż przed odświeżeniem. Projekt świateł Velara wraz z liftingiem zachował swój charakter, ale został też trochę uproszczony. Z przodu smuklejsze stały się paski do jazdy dziennej, a wciąż dynamiczne kierunkowskazy zyskały swoje osobne paski. Wszędzie z przodu mamy LEDy. Tak samo jest w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu również światła pozycyjne otrzymały bardziej minimalistyczny krój z fajnym wzorkiem w nie wbudowanym i w tej części nadwozia także kierunkowskazy zostały od nich oddzielone. Efekt końcowy jest moim zdaniem lepszy i nowocześniejszy niż wcześniej, chociaż przedliftowi też nie było co specjalnie pod tym kątem zarzucić. Wraz z liftingiem z Velara zniknęły LEDy matrycowe i laserowe, które zostały zastąpione jednym opcjonalnym i adaptacyjnym rozwiązaniem nazwanym Pixel LED i zadaniem tej adaptacyjności jest tutaj takie wygaszanie fragmentów wiązki, aby wycinać inne pojazdy i nie oślepiać ich kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Światła Velara z tego zadania wywiązywały się bez zarzutu, bo mamy tutaj naprawdę konkretną ilość stref, co skutkuje dobrą precyzją tworzenia świetlnego tunelu i sporymi możliwościami dostosowania się do sytuacji, na przykład na zakrętach. Pod kątem wykrywania innych pojazdów to nie miałem z tym problemów, bo nawet na długich prostych komputer widział światła i dosyć defensywnie i szybko wygaszał środek, więc nie musiałem ręcznie przełączać świateł w obawie, aby kogoś realnie nie oślepić. Do tego dochodzi bardzo dobra moc świecenia oraz wysokość wiązki, gdy odpalone są drogowe, zatem pikselowe LEDy to udane rozwiązanie, za które w tańszych niż testowa wersjach warto moim zdaniem dopłacić. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki spory zapas wolnej przestrzeni. W testowanym egzemplarzu znalazł się panoramiczny dach, nie kosztując przesadnie dużo jak na standardy cenowe samochodów tego typu, 2540 zł. W naturalnym ułożeniu moja głowa ląduje tutaj, na jego skrańcu i mam jeszcze taki bezpieczny margines dzielący mnie od podsufitki. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w dużym stopniu wystający. W jego sąsiedztwie mamy panel czterostrefowej opcjonalnej klimatyzacji,
Tutaj Range Rover niczego nie upraszczał i wciąż mamy rozwiązanie oparte o pokrętła, czy też co prawda dotykowe, ale jednak przyciski bez konieczności zagłębiania się w ekrany LCD. Z tyłu obecne są też dwa porty USB-C. Przyznam, trochę się ich naszukałem i w końcu znalazłem je tutaj, co jest moim zdaniem bardzo kiepskim umiejscowieniem, ponieważ życzę powodzenia w ładowaniu jakichś smartfonów, jeśli na tylnej kanapie będą siedzieć 3 osoby. Tylna kanapa z rozłożonym podłokietnikiem i dostępem do USB wygląda tak. W testowanym egzemplarzu jest możliwość elektrycznej regulacji kąta pochylenia oparcia, co dzieje się jednak bardzo wolno i też zakres tej regulacji nie jest przesadnie duży, ponieważ to jest maks, co można sobie przesunąć do przodu. Jeszcze wspomnę, aby skończyć temat USB, że kolejne dwa są z przodu w podłokietniku. Tutaj mamy jedno C, jedno A. Podoba mi się to, że producent jedno awaryjne w tym starszym standardzie jeszcze zostawił. W bagażniku do dyspozycji dostaje się 552 litry. Testowany egzemplarz ma pneumatyczne zawieszenie i po jego obniżeniu można uzyskać niski próg załadunkowy. Domyślnie mamy tutaj bardzo dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Regulacja zawieszenia odbywa się przyciskami z lewej strony kierownicy. Mamy w sąsiedztwie też sterowanie hakiem holowniczym, są wysuwane zawieszki na jakieś torby, możliwość łatwego składania oparć w drugim rzędzie. Z lewej strony jest ekskluzywnie niewielka kieszeń w nadkolu, a z prawej strony ekskluzywnie mamy gniazdo 12V. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu jest jeszcze sporo dodatkowej przestrzeni. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1358 litrów po złożeniu drugiego rzędu. Jest lekki uskok, co ciekawe, oparcia są niżej niż podłoga bagażnika, nie tak jak zazwyczaj wyżej. Podsumowując, uważam, że lifting w chwili obecnej jest w przypadku Range Rovera Velar wystarczający, bo ten samochód nie sprawia wrażenia przestarzałego ani w swoim wyglądzie, ani zastosowanych technologiach, ani sposobie prowadzenia i jest to ogólnie bardzo udany SUV, którym jeździło mi się z dużą przyjemnością i który ma bonus w postaci większych niż standardowe w autach tego typu zdolności terenowych. No i ma też 3-litrowy silnik diesla, który z tego testu najbardziej zapamiętam, bo jest to rewelacyjna jednostka napędowa. Jeśli plotki się potwierdzą i następca Velara w 2025 roku ma być już wyłącznie elektrycznym SUV-em, to tym bardziej jeśli ktoś ma odpowiednie fundusze i myśli o tym modelu, teraz jest czas, aby się nim, jeszcze w bardziej uniwersalnej, spalinowej wersji zainteresować. I to wszystko, co przygotowałem o Velarze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska ich ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!